Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Co kupisz w czerwcu, jeśli? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Co kupisz w czerwcu, jeśli? Już teraz wiemy, że czerwiec będzie miesiącem, gdzie będziemy zmagać się z tak zwanym sufitem długów w Stanach Zjednoczonych, więc rynek zastanawia się, co się może później wydarzyć, jakie mogą być zachowania rynków w kolejnych tygodniach i w kolejnych wakacyjnych miesiącach. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje zabezpieczenia przed ryzykiem bankructwa Stanów Zjednoczonych, czyli tak zwane roczne CDS-y na amerykański dług, i widzimy, że jeszcze nigdy w historii nie były one na tak bardzo wysokich poziomach, a gdy porównamy te wskaźniki do wyceny prawdopodobieństwa bankructwa teraz Grecji, Meksyku czy też Brazylii, widzimy, jak bardzo rynek boi się, że w perspektywie następnych tygodni dojdzie do negatywnych zjawisk na amerykańskim długu i będzie rynek zmuszony do tego, żeby to dyskontować. No ale jak może to dyskontować? Bloomberg zadał pytanie dotyczące tego, co kupisz w czerwcu, jeśli wystąpi prawdopodobieństwo bankructwa, jeżeli faktycznie dług uderzy w ten swój sufit i będziemy mieć na rynkach zawirowania dotyczące tego tematu. Zadano to samo pytanie inwestorom profesjonalnym i inwestorom detalicznym i jak widzimy, zdecydowana większość, blisko połowa, a czasami nawet więcej niż połowa, uważa, że będzie kupować złoto. Jeśli amerykański dług uderzy w swój sufit i będą problemy z tego, jeżeli nie dojdzie do porozumienia w sprawie sufitu długu. No i ten temat inwestycji w złoto jest teraz niezwykle interesujący i praktycznie połowa uczestników rynku zastanawia się, czy jednym z największych beneficjentów tego tematu nie będzie złoto, więc pytanie jest, czy faktycznie tak się stanie. Widzimy, jaka jest duża rozbieżność w drugim z kolei aktywie, na które będzie zwracana uwagę, tematyka związana z ryzykiem bankructwa Stanów Zjednoczonych. No i tylko 14-15% uczestników rynku uważa, że najlepszą inwestycją będą obligacje w takiej sytuacji. Około 10% uważa, że Bitcoin, później amerykański dolar, także nieco około 10% uczestników rynku spodziewa się, że w sytuacji problemów z sufitem długu inwestycja w dolara będzie interesująca. Później jen, widzimy frank szwajcarski, jakieś inne aktywa. Połowa uczestników nastawia się na wzrosty cen złota. Jestem też ciekawy, czy właśnie przybliży nas to do tego, że kolejne tygodnie i końcówka drugiego kwartału przyniesie nam już trwałe usadowienie się ceny złota nad poziomem $2000, wyjście na nowe historyczne maksima. Dlatego też warto sobie zapamiętać ten wykres, tą ankietę i będziemy do niej wracać w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach. I były kolejne ciekawe pytania dotyczące tego, co się może wydarzyć. No i pytanie było takie, że w 2011 roku, kiedy ostatnio temat limitu długu był taki niezwykle istotny, to indeks Standard & Poor's spadł o 17%. No i jak może być w tym roku? I jak widzimy tutaj, wyraźna większość uczestników rynku i profesjonalnych, i detalicznych nastawia się, że rzeczywiście rynek akcyjny oberwie jakoś, będzie podlegał dyskontowaniu negatywnemu tych informacji, natomiast jakoś nie spodziewają się mocniejszego spadku, mocniejszej reakcji. Generalnie rynek nastawia się, że ten temat wywoła spadki indeksów giełdowych, ale nie będą one jakieś takie bardzo dramatyczne. Natomiast około 1/3 uczestników rynku spodziewa się, że te spadki będą mocne i że może indeks giełdowy spaść mocniej niż te 17%, które wystąpiło w 2011 roku. I widzimy, że uczestnicy rynku spodziewają się także reakcji indeksów giełdowych na temat limitu długu, jeżeli oczywiście nie zostanie on rozwiązany. No i kolejne pytanie dotyczące tego, jak przełoży się ten temat sufitu długu na amerykańskiego dolara. No i widzimy,
że największe zagrożenie dla amerykańskiego dolara i największy generalny wpływ na zmienność będzie w sytuacji takiej, kiedy faktycznie dojdzie do ogłoszenia tego, że amerykański dług nie jest obsługiwany. No i wtedy 40% uczestników rynku spodziewa się reakcji, ale jak widzimy, gdy połączymy to z tym, że 1/3 uczestników rynku spodziewa się bardzo niewielkiej reakcji na amerykańskim dolarze, jeżeli temat sufitu długu nie zostanie rozwiązany, to nam daje pogląd taki, że ten czerwiec będzie dla nas bardzo interesujący. W tle mamy oczywiście Fed, który także będzie musiał się w jakiś sposób odnieść do tych informacji, które się pojawią w czerwcu, a temat sufitu długu będzie teraz dla nas tym najistotniejszy. Jak w poprzednim tygodniu pozycjonowali się inwestorzy na różnych klasach aktywów, różnych instrumentach finansowych i widać, że mija kolejny tydzień, a jest dodawana długa netto pozycja do europejskiej waluty i jest równolegle dodawana netto krótka pozycja do amerykańskiej waluty. Także netto krótka pozycja była dodawana na przykład na indeks Standard & Poor, ale na przykład na Nasdaq już była dodawana. Były także sprzedawane netto surowce, z wyjątkiem może ceny złota, gdzie ta netto pozycja była lekko dodawana, więc rynek jest generalnie podzielony. Nie widać jednoznacznego nastawienia na jakikolwiek kierunek. Natomiast tą statystykę ja publikuję dość często i warto się zastanowić, jak w poprzednim tygodniu się to działo. Na uwagę zasługuje to, że ci nieco więksi gracze znowu stali się netto inwestorami, którzy mają krótką pozycję na funcie brytyjskim. Poprzedni tydzień przyniósł nam obserwację zachowania funta brytyjskiego, który próbował wyjść z konsolidacji, o czym będzie za chwilę. Natomiast jak widzimy, jakoś tak inwestorzy, którzy mają większe zasoby gotówkowe, jakby nie wierzyli w to, że ten trend będzie trwały. I dzisiaj zaczynamy nowy tydzień, zaczynamy go od następnych ciekawych danych makroekonomicznych. Z rynków zagranicznych najciekawsze będą te o produkcji przemysłowej dla strefy euro w marcu. Generalnie dane są już historyczne, nie powinny mieć większego wpływu. Spodziewam się, że może mieć wpływ mogą być te wstępne dane już za maj, czyli najbardziej bieżące dane ze Stanów Zjednoczonych. Będzie to wskaźnik New York Empire. Dlatego też moim zdaniem warto w takiej sytuacji zwrócić uwagę na to, co się będzie działo. Natomiast moim zdaniem także dla aktywów polskich bardzo interesujące będą dane, które dzisiaj poznamy, a przede wszystkim będzie to rachunek bieżący. Z powodu tego, że dane, które poznaliśmy ostatnio za luty, pokazały nam historyczną nadwyżkę na bilansie handlowym, historyczną nadwyżkę na bilansie rachunku bieżącego, dlatego też jeżeli się okaże, że ta nadwyżka jest utrzymywana, mamy nowe historyczne maksima nadwyżki handlowej na rachunku bieżącym, to może być to niezwykle mocny czynnik, który będzie sprzyjał umocnieniu aprecjacji krajowej waluty. Dlatego też będę niezwykle wyczulony na wszystkie ruchy na polskim złotym, jeżeli się okaże, że faktycznie te tendencje bardzo optymistyczne i korzystne dla złotego będą się utrzymywały, czyli mówiąc innymi słowy, im lepsze dane, tym mocniejszy pozytywny efekt powinien być na rynku złotego i oczywiście w takiej sytuacji złoty, który będzie zaskoczony tymi rekordowymi nowymi danymi, powinien je dyskontować w sposób niezwykle optymistyczny. I jeszcze dzisiaj poznamy finalny odczyt o godzinie 10 danych o inflacji w Polsce i te dane mogą także wpłynąć na rynek, chociaż generalnie są one już uwzględnione, są już zdyskontowane. Teraz mamy tylko finalny odczyt, natomiast gdyby się okazało, że jest on niższy niż ten pierwszy flash, który poznaliśmy 2 tygodnie temu, to byłby to także czynnik, który sprzyjałby dyskontowaniu go przez rynki finansowe. Dlatego też osobiście spodziewam się, że kontynuacja tendencji korzystnej dla złotego będzie kontynuowana i to nawet pomimo tego, że są naruszane ważne poziomy techniczne na euro-złotym i widzimy tutaj presję cały czas na rynku złotego na dolar-złotym. Jeżeli euro-dolar jednak w jakiś sposób uda się mu wydźwignąć w górę i wrócić do tendencji wzrostowej, to przede wszystkim tendencja na aprecjację powinna być widoczna względem amerykańskiego dolara. Spodziewam się tego,
spodziewam się kontynuacji tej pozytywnej tendencji, ponieważ nawet rejon już okolic 1,0850, czyli wyraźna korekta na amerykańskim dolarze, na eurodolarze, nie jest w stanie wywołać osłabienia krajowej waluty. To jest naprawdę sygnał niezwykłej siły krajowych aktywów, krajowego złotego, a te dane, które dzisiaj się pojawią, i te o 10 i te o godzinie 14 mogą mieć bardzo, ale to mocny wpływ na kontynuację wzmacniania tej optymistycznej tendencji, którą widzimy na wykresie. Przede wszystkim inwestorzy, którzy napływają do naszego kraju, lokują swoje kapitały w polskich obligacjach, a w dalszej kolejności na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, która zdradza cały czas ochoty do tego, żeby trwale zaatakować ostatnie styczniowe maksima, wyjść nad poziom 2000 punktów, a to oznaczałoby, że uruchomiony jest nowy popyt, który będzie w stanie wydźwignąć indeksy giełdowe nawet w rejon 2400-2500 punktów, ponieważ inwestorzy jednoznacznie zobaczą, że sytuacja zdecydowanie i to diametralnie zmienia się na korzystną dla polskich akcji, a presja na umocnienie krajowej waluty oznacza, że kapitał zagraniczny tutaj do nas wpływa, a on bardzo lubi, kiedy takie gładkie poziomy są przebijane, a równolegle obserwujemy pozytywną tendencję na rynku krajowej waluty. I w tym momencie jeszcze raz zachęcam do specjalnego materiału, który jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu o tym, czy koniec podwyżek stóp procentowych oznacza także początek recesji w amerykańskiej gospodarce. Najważniejsze jest pytanie takie, czy ta recesja, to spowolnienie gospodarcze jest już uwzględnione przez ceny aktywów, czy dopiero będzie musiało być zdyskontowane. Naprawdę rynek jest podzielony. Niektórzy uważają, że pojawienie się danych o już jednoznacznie sygnalizujących recesję uruchomi podaż, uruchomi wyprzedaż aktywów związanych z ryzykiem, czyli mówiąc w skrócie, indeksy giełdowe spadną, a niektórzy uważają, że z powodu tego, że już od ponad roku mówi się o recesji w amerykańskiej gospodarce, to te dane są już uwzględnione w cenach i każda taka informacja, która się pojawi, wywoła wręcz odwrotną reakcję, czyli że indeksy giełdowe wzrosną na fali dyskontowania recesji w amerykańskiej gospodarce z powodu tego, że część inwestorów zakłada, że takie informacje o recesji uruchomią proces obniżek stóp procentowych, a to ma być korzystne zjawisko dla wycen indeksów giełdowych. Dlatego też warto się z tymi materiałami zaznajamiać. Przypominam, temat koniec podwyżek, czy to początek recesji jest podlinkowany tam na dole w opisie i także w komentarzu. Rynek światowy, moim zdaniem warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje na amerykańskich obligacjach, które po ostatnich wydarzeniach, w ostatnich godzinach nie były w stanie rozpocząć następnej fali umocnienia cen, czyli spadków rentowności. Natomiast amerykański dolar, który równolegle jest obserwowany, jest w takiej korekcie, ale będąc jeszcze przy obligacjach, warto zwrócić uwagę, że systematycznie już od ponad roku są skracane długie pozycje w chińskich obligacjach przez inwestorów zagranicznych i ten proces ewidentnie postępuje z każdym miesiącem i to jest też pewnego rodzaju ciekawostka, na którą warto zwrócić uwagę. Odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym na eurodolarze moim zdaniem będzie straszyć. Jak widzimy, jest środowisko ku temu, żeby korekta na amerykańskim dolarze wystąpiła, ale jeżeli nie dojdzie w najbliższym czasie do dynamicznej fali kupna amerykańskiego dolara, no to taka korekta będzie zdyskontowana jako jedna z wielu, które w ostatnich tygodniach próbowały się pojawić i jakoś nie wywołały większej tendencji spadkowej, ruchu spadkowego na eurodolarze, a w takiej sytuacji nawrót do maksimów całej tendencji wzrostowej, którą obserwujemy od ponad pół roku, będzie tylko kwestią najbliższego czasu. Dolar-jen potwierdza, że ma raczej ochotę na wzrosty niż na spadki. Nie udało się nawet przetestować tej dwuletniej linii trendu wzrostowego. Natomiast, tak jak już powiedziałem, funt brytyjski próbował wybić się z półrocznej konsolidacji. Natomiast średnia 200-sesyjna także tutaj na wykresie tygodniowym zadziałała. Pytanie jest, czy ona wywoła nawrót do wnętrza tej konsolidacji, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach. Jeżeli tak, to po prostu nic tutaj na funcie brytyjskim nowego się nie wydarzy i będziemy znowu czekać na wybicie, na jakiś kolejny impuls
niestety zmienność będzie na funtach znowu niewielka. I to, co mnie zaciekawia, to rozbieżność w zachowaniu ceny złota a innych surowców, ponieważ inne surowce wygenerowały wiele sygnałów prospadkowych, sygnalizujących także wyprzedaż ryzyka na całym świecie, natomiast utrzymuje się cena złota cały czas nad psychologicznym poziomem $2000. Pomimo tego, że świece tygodniowe, świece dzienne mają bardzo często teraz dłuższe górne cienie, tak jakby jednak walka o te maksima wszechczasów trwała, to jednak utrzymywanie nad poziomem $2000 naprawdę zwiększa prawdopodobieństwo, że jednak cena złota ruszy w górę i może się zachować zupełnie odwrotnie od tego, jak zachowują się surowce na swoim indeksie. Ponieważ jak zobaczymy zachowanie ceny srebra, gdzie doszło już do ewidentnego, mocnego odbicia od górnego graniczenia rocznego kanału wzrostowego, jak zobaczymy zachowanie ceny miedzi, która dynamicznie przeszła przez poziom $8400, zachęcając do tego, żeby rynki finansowe dyskontowały spowolnienie gospodarcze i nawet recesję w światowej gospodarce, oraz to, że cena ropy naftowej znowu spadła poniżej $70, to w takiej sytuacji wnioski płynące z rynku surowcowego sprzyjają tezie o tym, że negatywne zjawiska związane z wyceną zjawisk gospodarczych, czyli mówiąc innymi słowy, że rynek będzie dyskontował recesję w światowej gospodarce, występują. No i pytanie jest, jak zareagują indeksy giełdowe, czyli rynek ryzyka. Moim zdaniem tutaj utrzymywanie nad poziomem 4100 punktów sprzyja jednak popytowi. Każdy spadek poniżej 4100 punktów na indeksie Standard & Poor's sprzyja korekcie. Jak widzimy, cały już miesiąc jesteśmy w fazie konsolidacji, którą widać na indeksie Standard & Poor's, widać ją na indeksach giełdowych w Europie. Natomiast sesje i rynek giełdowy w Azji jest też podzielony. Japonia chce rosnąć, ewidentnie widać tutaj ochotę na przetestowanie maksimów Hosty nawet sprzed 3 lat. Natomiast giełda w Chinach zachowuje się odmiennie. Rynek próbuje nam tutaj sygnalizować presję na spadki, a w porównaniu z zachowaniem ceny miedzi tutaj rynek nam sygnalizuje, że dyskontowane jest mocne spowolnienie chińskiej gospodarki, a rynek światowy będzie po prostu musiał wybrać, czy dyskontuje obawy związane z chińską gospodarką, czy te optymistyczne dyskontowania sytuacji gospodarczych w przyszłości przez indeksy giełdowe na zachodzie, ponieważ i giełdy w Europie i w Stanach Zjednoczonych jakoś nie chcą doprowadzić do jakiejś mocniejszej przeceny, a w takiej sytuacji moim zdaniem oznacza to, że rynek dyskontuje optymistyczny wariant rozwoju wydarzeń w perspektywie następnych miesięcy w europejskiej i amerykańskiej gospodarce, licząc na to, że potencjalne spowolnienie i recesja będzie tylko bardzo płytkie, że będziemy świadkami miękkiego lądowania i że prędzej czy później rynek znowu wróci do dyskontowania ożywienia gospodarczego wynikającego z tego, że będą perspektywy na obniżki stóp procentowych od Stanów Zjednoczonych aż tutaj po Europę. I Bitcoin, na który też warto zwrócić uwagę, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu testujemy, a nawet już próbujemy odbić od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, czyli okolice $26,000 mają duże znaczenie. Jeżeli się okaże, że poziom ten nie jest pokonywany, to Bitcoin znowu z sygnałów prospadkowych zacznie generować prowzrostowe sygnały, a te prowzrostowe sygnały będą także sprzyjały popytowi na ryzyko na indeksach giełdowych. Dlatego też moim zdaniem warto przyglądać się co najmniej temu, co się dzieje na Bitcoinie. Każdy powrót nad poziom $27,000 oznacza moim zdaniem sygnał, że takie pozytywne scenariusze są dyskontowane, a każdy powrót poniżej, a już przede wszystkim spadek poniżej średniej 200-sesyjnej oznacza, że te negatywne scenariusze dla giełd papierów wartościowych i dla rynków ryzyka będą wyceniane przez inwestorów i że warto się posiłkować tymi wskazaniami, ponieważ bardzo często Bitcoin jest tak jakby rynkiem wyprzedzającym to, co się będzie działo na indeksach giełdowych i jestem też ciekawy, czy takie odbicie, które teraz obserwujemy dzisiaj na samym początku nowego tygodnia, sygnalizuje także optymizm na indeksach giełdowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. To jest jeden z ciekawszych tematów, który będzie dzisiaj grany przez rynki finansowe. W tym miejscu jeszcze raz tam na dole zachęcam do specjalnego materiału poświęconego temu, czy koniec podwyżek oznacza także początek recesji w amerykańskiej i światowej gospodarce. Przypominam na dole w opisie i w komentarzu.
Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.